Szanowni Państwo, nowoczesne pracownie, w których możemy się kształcić na bazie specjalistycznych programów do księgowania, programów, które napisali informatycy, osoby dziś niezwykle pożądane na rynku pracy, ale jak się wydaje również w przyszłości. Czy warto zostać informatykiem? W czym się specjalizować? No i dlaczego warto wybrać naszą uczelnię? Odpowie zastępca dyrektora Instytutu do Spraw Technicznych i Społecznych, doktor inżynier Marcin Kasprowicz. Dziękuję za obecność. Dlaczego warto studiować informatykę w Państwowej Uczelni Zawodowej? Dzień dobry Państwu. Dlaczego warto studiować informatykę? Informatykę warto studiować zawsze. Cokolwiek byśmy nie powiedzieli, na chwilę obecną i jeszcze długie lata przed nami będzie to chyba najbardziej pożądany zawód na rynku, na którym zatrudnienie mogą znaleźć dziesiątki, jeżeli nie setki tysięcy osób. Informatyka jest tak naprawdę obecna w każdej dziedzinie naszego życia. Dzisiaj bez informatyki nie byłoby takiego poziomu rozwoju, nie byłoby takiej ogólnie dostępnej elektroniki, którą tak naprawdę wszyscy posługujemy się na co dzień. Ale ta informatyka, którą znacie Państwo z poziomu programów, których na co dzień używacie, to nie tylko jedyna informatyka, którą zajmują się nasi studenci, a potem absolwenci. Ta informatyka to również oprogramowanie związane z urządzeniami użytku codziennego, chociażby takimi jak Wasze pralki, lodówki, kuchenki mikrofalowe, Wasze telewizory oraz wszystko to, co na co dzień używacie. Tam nie widać bezpośrednio ręki informatyka, ale to właśnie nasi studenci, nasi absolwenci dokładnie z tym mają kontakt i tego typu aplikacje tworzą. Informatyka w naszej uczelni to przede wszystkim trzy specjalności, trzy specjalizacje. Ta najbardziej chyba w tej chwili wybierana przez studentów to systemy informatyczne i bazy danych, czyli to, na co deficyt na rynku cały czas jest największy. Drugim bardzo istotnym elementem informatyki, którą proponujemy jako specjalność, to sieci komputerowe i telekomunikacja. Telekomunikacja przede wszystkim ta, która rozwija się dzisiaj na bazie sieci 5G. Tutaj dzięki naszym specjalistom, dzięki naszym wykładowcom, jak również dzięki bardzo nowoczesnym laboratorium są w stanie nasi studenci zapoznawać się z tymi technologiami. No i oczywiście grafika komputerowa i aplikacje internetowe, internet, który nas otacza, internet rzeczy, internet of things, inaczej mówiąc, dziś bardzo popularne pojęcie, które wiąże się z całą obsługą naszego życia codziennego. I ta grafika komputerowa nie tylko w takim ujęciu, jak bardzo często postrzegana jest na poziomie tworzenia grafik tylko i wyłącznie na potrzeby chociażby marketingu, ale również ta grafika związana z naszym życiem codziennym, z całym otaczającym nas światem i grafika również w kontekście sztucznej inteligencji, która pozwala nam chociażby na analizy obrazu, na ukrywanie czy zatapianie tak zwanych znaków wodnych w muzyce, w zdjęciach. Ten obszar grafika komputerowa również obejmuje. Jeżeli chodzi o nasze pracownie, to tutaj możemy się pochwalić chyba najlepszymi w całej województwie, a nawet biorąc pod uwagę ościenne województwa, nie wiem, czy nie przewyższamy jakością, wyposażeniem pracowni nawet największych politechnik w kraju. Mówimy tutaj o m.in. 5 bardzo nowoczesnych, świeżo oddanych do użytku pracowniach systemów informatycznych, baz danych, sieci komputerowych, grafiki komputerowej, systemów budowanych i technologii informatycznych. Są to najnowsze pracownie wyposażone w zeszłoroczne konfiguracje sprzętów. Mnóstwo dodatkowego sprzętu w postaci wszelkiej maści spawarek, drukarek 3D i tym podobnych elementów. A więc tutaj możemy się poszczycić najlepszym wyposażeniem, jakie jest dostępne w chwili obecnej na rynku. Jeżeli chodzi właśnie o sam ten sprzęt, to do użytku, do nauki, do sprawdzenia się dla naszych studentów mamy do wykorzystania takie elementy jak drony, jak drukarki 3D, komputery jednopłytkowe w postaci m.in. Arduino. Również część zajęć prowadzona jest z elementów programowania ramion robotów, a więc bardzo bliski styk tej informatyki z przemysłem i z automatyką przemysłową. Spawarki światłowodowe, które wcześniej wspomniałem, czyli elementy, które jak najbardziej pozwalają Wam zdobyć wiedzę i doświadczenie już na etapie studiów,
z tym, jak takie elementy sieciowe opracowywać i łączyć. Co bardzo istotne, drodzy Państwo, informatyka na PUZ-ie pozwala nam, czy Wam tak naprawdę jako przyszłym absolwentom zdobyć bardzo duże doświadczenie. W chwili obecnej w ramach cyklu kształcenia przechodzą Państwo 960 godzin praktyk. To są 2 semestry po 3 miesiące, tak jak widzicie, 4 dni w tygodniu w maju i w czerwcu, lipiec w całości, czyli 5 dni w tygodniu, daje Państwu możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia nie tylko na poziomie akademickim, ale również przede wszystkim na poziomie praktycznym, bezpośrednio u naszych współpracujących firm i przedsiębiorstw. Jeżeli mówimy o współpracy naszej z przemysłem, to przede wszystkim wiodący na rynku tutaj włocławskim i okolicznym firmy takie jak Wigran, Innowacom, Renex, Radpak, V-Media, Tevemo, Wika czy Apet. Są to wiodące firmy, które znajdują się na obszarze naszego miasta czy w okolicach naszego miasta, ale swoje projekty, swoją współpracę oferują na terenie nie tylko kraju, ale również i Europy, a nawet niektóre z nich w obrębie całego świata. W związku z tym macie szansę przy współpracy z nimi, praktyk u nich oraz zdobywania tego wysokiego doświadczenia. Drugim niezmiernie ważnym aspektem współpracy ze środowiskiem, otoczeniem biznesowym jest to, że nasze programy kształcenia, czyli to, co oferujemy Państwu, dostosowane są do realiów rynkowych. A więc wszystko to, czego się uczycie, jest tak naprawdę odzwierciedleniem tego, czego będą Wasi pracodawcy przyszli oczekiwali. Tak, szanowni Państwo, zawód teraźniejszości i zawód przyszłości, studia inżynierskie, 3,5 semestrów. Jeżeli chcecie studiować na kierunku informatyka, trzymamy kciuki tym razem za przedmioty matematyka lub informatyka lub geografia lub fizyka i astronomia lub chemia lub język polski lub język obcy. Najlepszy z tych przedmiotów, który będziecie zdawali, najlepszy wynik będzie brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Bardzo dziękuję Panie doktorze za przedstawienie i zachęcenie kandydatom kierunku informatyka. I cóż, po ukończeniu tego kierunku można robić nie byle jaką karierę. Zapraszamy na filmik, sami się o tym przekonacie. Cześć, nazywam się Monika Bartczak, jestem absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Włocławku. Studiowałam tutaj informatykę na specjalizacji systemy informatyczne i bazy danych. Aktualnie pełnię funkcję .NET Dewelopera i DevOpsa w mBanku. Ponadto jestem doktorantką interdyscyplinarnej szkoły doktorskiej, gdzie prowadzę zajęcia z programowania komponentowego. Jak widzicie, dzięki tej uczelni mogłam rozwinąć swoje pasje, umiejętności. Dzięki temu znalazłam się tutaj, gdzie jestem. Dzięki uczelni miałam szansę pracować w firmie, w której zawsze marzyłam, w której zawsze chciałam pracować. Warto wspomnieć o tym, że w Państwowej Uczelni Zawodowej wykładowcy podchodzą do studenta bardzo życzliwie, przyjacielsko, starają się pomóc w każdym problemie, nie zostawiają studenta samego. Chyba właśnie dlatego będzie to jedna z najbardziej miłych uczelni, którą ukończyłam, którą będę zawsze bardzo miło, pozytywnie wspominać. Właśnie ze względu na tą miłą, życzliwą, przyjacielską atmosferę.